Jakiś czas temu robiłem dla Was recenzję gitary mojego patrona. Jest to Harley Benton J60, który wizualnie przypomina Jazzmastera, ale powiedziałem w tej recenzji, tutaj możecie ją znaleźć, że nie brzmi tak jak ten typ wiosła, między innymi dlatego, że posiada źle dobrane potencjometry. Zamiast 1 mega ma 250 kOhmów i to wpływa na zmulone brzmienie. Dominik postanowił sprawdzić, ile da się wycisnąć z tej gitary i zamontował tutaj 1-megowe CTS-y. Ja nagrałem próbki przed zmianami, po zmianach i wyniki są nader zaskakujące. Jak ewidentnie słychać na próbkach, potencjometry nie zmieniły brzmienia gitary, ale jakby odzyskały górne częstotliwości, które były zjadane przez źle dobrane parametry. Okazało się, że przy niewielkiej inwestycji gitara nabrała zupełnie innego życia i jedyne co jeszcze tutaj można zrobić to ekranowanie, bo jak zdejmiecie sobie płytkę Bentona, okaże się, że ekran jest tylko na takim małym wycinku, tu gdzie są potencjometry, no i lubi zbierać wszystkie zakłócenia dookoła. Także niewielkim kosztem jesteście w stanie wyciągnąć z tej gitary naprawdę fajne brzmienie, które spokojnie mogłoby się obronić na niejednym nagraniu. Przy okazji mogę Wam pokazać gitarę, którą kupiłem sobie na testy. Jest to Squier Jazzmaster, wersja na 40-lecie firmy. No i powiem szczerze, że będę robił porównanie. Zobaczycie, czym się różni taki typowy, klasyczny Jazzmaster z mostkiem od Jazzmastera od tego, co wypuścił Harley Benton. To oczywiście nie koniec atrakcji sprzętowych na moim kanale, bo zobaczcie co tutaj mam. Jest to Gibson Custom Shop zrobiony według specyfikacji z 1958 roku. Gitara przepiękna, fenomenalnie grająca. Porównamy sobie ją na pewno z Harley Bentonem. No i opowiem Wam coś więcej o historii tej gitary, bo tak się złożyło, że wśród znajomych mam wielkiego freaka Gibsonów i pomoże mi merytorycznie przygotować fajny materiał. I to jeszcze nie koniec, bo mam Marshalla Plexi w wersji studio i uwaga, dwa totalne rarytasy. Oryginalne Soldano w jedynym słusznym kolorze, czyli fioletowym i replikę Dumbla. Jezu, jakie to jest ciężkie, patrzcie. Haha. Także odżywamy sprzętowo na kanale, rarytasy, sprzęty dla wybranych. Ja sam nie mogę sobie pozwolić na tak piękne gitary i tak piękne wzmacniacze, ale może kiedyś będę mógł. W każdym razie, dla ciekawych sprzętów z najwyższej półki zapraszam. Co do głównego tematu nie mam nic do dodania, słuchaliście próbek, możecie ocenić sami. Według mnie warto zmienić potencjometry, pod warunkiem, że wiecie co robicie. Raczej nie wiem, czy zmiana z 250 na 250 coś by dała, czyli klasa potencjometrów raczej nie ma dużego wpływu, ale jeżeli chcecie rozjaśnić Wasze brzmienie, zastosujcie potencjometry o większej oporności, czyli z 250 na 500, z 500 na 1 mega, ale chyba są też jakieś pośrednie, także można w ten sposób fajnie odmulić Waszą gitarę. Zapomniałbym dodać, że wszystkie próbki były nagrywane dokładnie w ten sam sposób na najbardziej lampowej wtyczce do gitary, jaką znam, czyli jest to Tone King od Neural DSP.
Pobierz ją sobie z mojego reflinka, przekonaj się sam, bo masz okres 14 dni na testy. Według mnie jest to absolutny sztos i genialna reprodukcja vintage'owego brzmienia. Jeżeli ciekawi Cię, jak wypada porównanie Harley'a Bentona z Fenderem Custom Shopem, to u góry po prawej znajdziesz odpowiedni odcinek. Na dole natomiast wojny gitar za 20 000, Gibson Custom Shop versus PRS 245. Zapraszam!